Dziki Gon jest o emocjach, jest o Geralcie z Rivii, postaci stworzonej przez Andrzeja Sapkowskiego w jego powieściach. Jest o wielkiej przygodzie, jest o więzach z innymi osobami, więzach Geralta z przybraną córką, więzach z jego wielką miłością. Jest to też gra o polityce, jest to gra, która opowiada tak naprawdę, bądź porusza bardzo trudne tematy, takie jak przemoc domowa czy alkoholizm. Jest to gra, która jest głęboka, pozostawia po sobie refleksję i jest dla mnie przynajmniej takim połączeniem, nowym medium, połączeniem filmu, książki i interakcji, którą znamy z gier. Dlatego uważam, że ludzie powinni po nią sięgnąć, żeby zobaczyć, jakie emocje można przeżyć, wcielając się w postać, a nie oglądając ją na ekranie i jakby nie decydując o tym, co ona robi. Joking the way that we rust and breathe again. And you'll find lows and you'll fear what you found. Inspiracji, źródeł, z których czerpaliśmy przy produkcji Wiedźmina 3 jest bardzo wiele i oczywiście głównym źródłem jest ciągle Andrzej Sapkowski, jego książki, więc zawsze sięgamy do nich, kiedy wprowadzamy postaci czy miejsca wspomniane w sadze, żeby na pewno one odzwierciedlały zamysł autora. Ale sięgamy też gdzie indziej do polskiego i w ogóle słowiańskiego folkloru i legend, także bardzo często korzystamy też z tego opracowanego przez Andrzeja Sapkowskiego patentu, żeby wziąć znaną historię, baśń czy legendę i trochę ją uspółcześnić i pomyśleć, jak naprawdę mogłoby się skończyć, gdyby świat był trochę mniej bajkowy, a bardziej bezwzględny. Także ten motyw się często pojawia i niektóre legendy polski odbiorcy na pewno znajdzie u nas w grze. He could only follow his heart. Większość potworów występujących w Wiedźminie jest inspirowana słowiańskimi legendami i takim słowiańskim bestiariuszem, na który kiedyś trafiliśmy w sieci. Skontaktowaliśmy się z jego autorem, spytaliśmy, czy chciałby z nami współpracować, czy możemy z niego korzystać. On się zgodził. I w zasadzie 90% potworów, nie licząc niektórych, które znajdują się na Skellige, one są bardziej z legend takich nordyckich, jest potworami słowiańskimi. I tak naprawdę jak sobie poszukamy w internecie, to możemy znaleźć background takich potworów, na przykład Bożątką, na przykład Leszy. To są wszystko potwory, które w słowiańskiej mitologii występują. Dla mnie cała część świata ziemi niczyje to jest tak naprawdę Polska. To są łąki, to są pola, to są lasy, to są ludzie, którzy mówią tak jak uważamy, że w średniowieczu się mówiło. To są historie, które pasują tak naprawdę do naszych rejonów. To są wierzby, to są jeziora, to są polskie klimaty, także każdy Polak poczuje się w nich dobrze. I ja jestem dumny z tego, że my tą polskość możemy nieść w świat i możemy pokazywać ludziom, którzy nigdy Polski nie odwiedzili, jak Polska wygląda i jak bogatą kulturę mamy, którą możemy zarazić tak naprawdę inne narody. I wierzę też, że duży sukces Wiedźmina to jest też ta polskość, bo to jest coś nowego dla obcokrajowców i dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do pewnego kanonu gier i do tego, co widzą.
Ja nigdy nie będę uważał, że Wiedźmin jest nasz, a nie jest Sapkowskiego. Sapkowski stworzył Wiedźmina, stworzył cały świat i jesteśmy mu bardzo wdzięczni za to, dlatego że zainspirował nas do zrobienia gier. Od tego trzeba zacząć. Natomiast mówiąc o tym, że dla obcokrajowców Wiedźmin jest grą, a nie jest książką, to też nie jest do końca prawda. Ja miałem okazję być 3 tygodnie temu w Barcelonie na takiej konferencji ludzi z branży i spotkałem tam głównego pisarza z BioWare'u, który właśnie zaczął grać Wiedźmina. I on mi powiedział, słuchaj, no ja zacząłem grać Wiedźmina, gra mi się bardzo podoba, ale ja przerwałem, nie gram w niego. Ja mówię, dlaczego w niego nie grasz? On mówi, bo stwierdziłem, że ja chcę przeczytać książki, dlatego żeby właśnie rozumieć wszystko i żeby chłonąć tą grę i ten świat jakby z całą wiedzą. Więc to pokazuje, że gra jakby zachęca ludzi też do sięgnięcia po książki. I to jest wspaniałe, że jest taka symbioza pomiędzy tymi 2 mediami. I mam nadzieję, że książki Andrzeja Sapkowskiego zostaną, znaczy sięgnie po nie jeszcze więcej ludzi na całym świecie, te powieści będą znane i dla nas to też jest bardzo dobre, bo po prostu łatwiej jest tam robić gry i łatwiej jest tą markę sprzedawać jeszcze dalej ludziom, tak. Więc no, mi się to bardzo podoba. Ja jestem fanem Andrzeja Sapkowskiego wielkim i jego książek, więc cieszę się, że ludzie na świecie też mogą poczuć to, co ja czułem, jak czytałem Wiedźmina.